Cześć wszystkim, witamy w kolejnym kawałku, gdzie dzisiaj razem z Agnieszką odpowiemy na pytanie jednej z naszych obserwatorek, które pojawiło się pod odcinkiem o barwnikach. Ta pani, czy dziewczyna, miała problem z tym, że barwnik się niezbyt dobrze rozpuścił. I wtedy przypomniałam sobie, że ja też często dostaję od moich obserwatorek pytania: Magda, jak rozpuścić złoty barwnik, jaką powinien mieć konsystencję, aby dobrze malował, bo tu jest ten problem, że czasami dodamy za mało tego spirytusu, wódki, a czasami za dużo. Dlatego w dzisiejszym odcinku Wam pokażemy, jak idealnie rozpuścić te nasze złote, piękne barwniki. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam 4 rodzaje barwników. Pierwszym będzie Clary Bowman, czyli ten barwnik, o którym w odcinku o barwnikach wspominałyśmy, że jest takim barwnikiem tylko i wyłącznie do dekoracji, niestety. Najładniejszy. Pokażemy Wam barwniki firmy Saracino. One są jak najbardziej jadalne, ich można używać. Pokażemy Wam też taką gotową farbkę metaliczną, która służy właśnie do malowania dekoracji. I pokażemy Wam ostatni barwnik, czyli barwnik, który ja kiedyś sobie kupiłam gdzieś. Miał być złoty, a jaki jest, to zobaczycie. Często pytacie, w czym rozpuszcza się barwniki złote. Ja od początku rozpuszczałam w spirytusie. Nie pamiętam, kto mi to o tym powiedział, ale też pamiętam, na początku miałam takie pytanie właśnie, czy w wódce, czy w spirytusie. I wtedy chyba na jakiejś grupie, czy moje obserwatorki powiedziały, że w spirytusie się rozpuszcza, ale Ty, Agnieszka, przypomnij dlaczego, bo Ty dokładnie jeżeli chodzi o to, w czym rozpuszczać te barwniki, to można również w wódce, tylko że spirytus trochę działa inaczej, on dużo szybciej odparowuje i jednak ten barwnik wtedy inaczej maluje. Nie rozpuszczałabym na pewno w wodzie, natomiast czy wybierzecie wódkę czy spirytus, będzie ok, natomiast lepszą opcją jest spirytus. On po prostu bardzo szybko paruje, jak sobie odparuje, zostaje nam sam ten barwnik, też nie rozmakają nam różne elementy, bo jednak jak jest wódki dużo, no to na przykład jak malujemy po masie cukrowej, no to masa, w zależności od tego jaka to jest masa, ale może się lekko zacząć gdzieś tam rozpuszczać, zrobi się mokra. Nie jest dobrze dosuszona. To czasami, jak już robiłam literki z masy cukrowej, to niby wydawało mi się, że są suche, zaczęłam malować jakieś takie cieniutkie elementy i widziałam, że już mi się po prostu mięknie. Tak, jest po prostu bardzo dużo wilgoci, więc masa cukrowa wtedy się jeszcze troszeczkę rozpuszcza i to nie jest dobry efekt, natomiast przy spirytusie, no to tak naprawdę pomalujemy i za moment to już jest wyschnięte, więc no, rekomendujemy tutaj zdecydowanie spirytus, natomiast jeśli spirytusu nie macie, zrobicie to wódką, to pamiętajcie, że jeśli malujecie masę cukrową, tak, to przy masie cukrowej bierzcie pod uwagę to, że jakby ten element będzie musiał dłużej schnąć. Tak. A powiedz mi, Agnieszka, bo też warstwy, ile warstw się nałożyć? Ja tak ogólnie, jak miałam jakiś taki lepszy barwnik, to wystarczała mi jedna warstwa, ale czasami tak jeszcze dokładałam tą drugą, żeby mieć pewność, że jakby nie ma prześwitów. To jest jakaś reguła? Czy nie ma żadnej reguły, po prostu od barwnika właśnie. Po prostu, jak Ci ładnie pokryje, nie musisz dawać drugiej warstwy, jak Ci nie pokryje, możesz dać drugą warstwę, ale to też jest tak, że jak nakładamy tą drugą warstwę, to czasami jak mamy na przykład bardzo twardy pędzel, to możemy sobie tą pierwszą zetrzeć. I też barwnik jest tak, że po wyschnięciu on robi się suchy. Tak. Czyli jak dotykamy te wszystkie dekoracji, to nie sobie palce brudzimy. Zgadza się. Trzeba o tym pamiętać. Też zauważyłam taką fajną rzecz, jak nakładam już na drugą warstwę i już tak się ta warstwa wysuszyła, to polerujesz po prostu tym barwnikiem tą rzecz. Tak. Takiego połysku nabiera. Dokładnie tak, ale ja na przykład jeszcze Wam wspomnę, że ja rzadko kiedy maluję, tak jak mówiłaś o tych literkach, maluję osobno i nie maluję osobno i nakładam na tort, tylko nakładam na tort i maluję. Dopiero na torcie, tak? Tak, tak, bo właśnie pojawiają się różne problemy, na przykład jak masz taką literkę i bierzesz ją w palce. Nie, w palce nie biorę, penceta. Specjalnie są takie na AliExpress, takie wygięte, takie ostre. Wiem, o czym mówisz, i tak. Zachwytam i tak maluję, bo nie wzięłam tego, szkoda, nie masz takiej pencety? Mam, załączymy zdjęcie, I to jakby właśnie to jest dana penceta, bo to nie jest taka typowa, taka do brwi, gdzie jest taka szeroka, tylko ma to takie szpikulce, dosłownie chwytasz sobie modelem. Wiem, ale wiesz, powiem Ci, że ja na przykład tu się znowu nie zgodzimy, ja na przykład miałam z tym problem, bo jak brałam w tą pensetę, to zawsze sobie, może mam po prostu za dużo siły i zawsze sobie przygniatałam. Tak, bo to trzeba delikatnie. Trzeba bardzo, bardzo uważać, więc dla mnie to było bardzo irytujące. Ja się lubię bawić, ja na to właśnie zwracam uwagę, no ale czasami mam ten problem, właśnie mówię, można chwycić w pencetę i ktoś po prostu chwyci albo za mocno, albo za lekko. Tak, ja miałam ten problem. No, a ja nie miałam problemu. Jak za słabo, to mi wypadało, jak za mocno, to zgniatałam, więc trzeba poćwiczyć. Moją techniką jest nałożenie na tort, a potem malowanie i wtedy wiem, że nie dotknę nigdzie, nic się nie... No tylko trzeba precyzji, tak? No bo to jednak jak są jakieś bardzo drobne elementy albo literki trzeba z boku podmalować, tak, no to trzeba precyzji i dobrej ręki. Jak pomalujesz
najpierw literki pomalujemy, a później nałożymy ten tort, to trzeba też uważać, żeby ten brokat, ten złoty barwnik nie sypał się po całym torcie, tak, nie? no to jest. Jak już położysz problem. literkę, to nie przesuniesz jej. Nie, bo zostaje ślad, także na to trzeba bardzo uważać. Powiesz mi, Agnieszka, bo widzę, że masz pędzelki Tak. Zestaw pędzelków do malowania. Ja niestety tak się pakowałam dzisiaj na ten spotkanie nasze, że nie wzięłam moich, a żałuję, bo ty masz takie bardziej okrągłe, ja na przykład mam płaskie i mam bardzo fajny pędzelek do malowania dużych powierzchni, ten taki wachlarzyk. Taki wachlarzyk. Mi go poleciły obserwatorki i na przykład fajnie mi się malowało na przykład róg do jednorożca, bo ten pędzelek jest taki delikatny. Bardzo fajnie maluje i na przykład też fajnie się malowało jakieś dripy, na przykład jak pomalować na złoto. Takie większe powierzchnie, bo on jest mięciutki i on jak malowałam, to mi nie zbierał tej złotej farbki, wiesz, poprzedniej na przykład, jak malowałam drugą warstwę. No, ja akurat tego pędzelka nie używam, tak? Ja raczej używam zwykłych, okrągłych pędzli. Bo ty pędzli. nie robisz dripów, nie? Nie robię dripów, nie lubię dripów. Może ze 2-3 razy zrobiłam. Nie miałaś okazji, żeby takie Nie miałam okazji, natomiast takie większe powierzchnie po prostu używam większego pędzla. Wolę pędzle okrągłe, dlatego że jak są płaskie takie pędzle, to trzeba częściej jakby nabierać tej farbki, tak? No bo dosyć szybko z nich schodzi. Natomiast tutaj w te okrągłe wchodzi tego barwnika więcej, mniej jest po prostu wygodniej, ale w zasadzie nie ma większej różnicy. Natomiast na pewno muszą to być pędzle, które są miękkie. Czasami można na przykład w takich jakichś sklepach z artykułami papierniczymi kupić takie bardzo sztywne pędzle i wtedy jak się maluje, to one zostawiają takie rysy. Tak, rysy zbierają. Więc po prostu wybierajcie sobie takie pędzle, które są mięciutkie, tak? Tu masz takie duże, a pomyślisz, że ja mam jeszcze mniejsze. Takie też mam takie malutkie. Fajne do malowania. Ja je przygotowałam na potrzeby tego, co będziemy robiły. Natomiast tak, mam różne pędzle od 000, czyli takich długich, cieniutkich, do takich bardzo precyzyjnych elementów. No po wielkie pędzle, już takie grube 12 powiedzmy. Natomiast tutaj Wam tylko jeszcze o jednej rzeczy wspomnę, bo czasami też się pojawia pytanie, no czy to może mieć kontakt z żywnością? No i teoretycznie nie. Czyli nie możemy malować? Znaczy, to nie to, że nie możemy malować. No jak to są pędzle, które jak kupicie, je wydezynfekujecie, one na przykład, bo czasami jak się kupi jakieś takie pędzle gorszej jakości, to one na przykład zostawiają kolor. Kiedyś kupiłam sobie taki zestaw w jednym z takich bardzo taniutkich sklepów, takich różnych kolorowych, czerwony, żółty, niebieski. Miały takie rączki w tych kolorach, ale oprócz tego jeszcze miały włosie w tym kolorze. I one z tego włosia zostawiały, jak zamoczyłam sobie w spirytusie do czyszczenia, to jak zaczęłam czyścić, to się okazało, że zostawiało kolor i też włoski wypadały. Więc na to też trzeba uważać. Słuchajcie, są dostępne takie pędzle, które są z atestami do kontaktu z żywnością, natomiast one są koszmarnie drogie. Firma, która je produkuje, ma te wszystkie atesty, natomiast zapłacenie za jeden pędzelek kilkudziesięciu, a czasami kilkuset złotych, to jednak jest duży wydatek, więc tutaj musicie sami we własnym sumieniu rozważyć, czy używać takich pędzli, czy nie. My używamy. Tak, oczywiście nie dajemy tych pędzli potem dzieciom do malowania plakatowymi farbami, a potem nie bierzemy z powrotem do malowania żywności. Trzeba je wydezynfekować, najlepiej spirytusem, dobrze je wyczyścić. Są takie specjalne nakładki, na palce się nakłada, takie plastikowe, znaczy takie gumowe nakładki. Silikonowe, takie z wypustkami. Ja mam do czyszczenia pędzli, do makijażu. Jak masz, to pokażemy później. Tak, pokażę. To jest dobre do czyszczenia pędzli, więc na to trzeba uważać. Jak zachowacie higienę, wydaje mi się, że nie ma większego problemu, ale tak jak mówię, musicie rozważyć to we własnym sumieniu. O, i jeszcze jak pokazujemy pędzle, bo złote barwniki mają to do siebie, że one niestety zostawiają taki ciemny nalot po umyciu i tego się nie da pozbyć, nie? Nie, powiem Wam tak, jak mam pędzle do złotego, to są pędzle do złotego, do niczego innego. No po prostu, co byśmy potem nie robili, to zawsze gdzieś tam w środku zostanie, tak? I jeśli potem używam na przykład do malowania techniką akwareli w szczególności, kiedy malujemy na tynku właśnie akwarelą, na przykład taki tort, to wtedy ten złoty kolor po prostu zostaje. No czasami to nie przeszkadza, ale jak sobie czasami wezmę nie ten pędzel, który potrzeba, no to potem się okazuje, że ten złoty się tam świeci i naprawdę jakbym się nie wiem jak starała, to po prostu się nie da, a najgorszym barwnikiem do wyczyszczenia jest właśnie ten z Clary Bowman, który za chwileczkę będziemy pokazywać, bo on się tak tam wczepia w środek, że ja mam wrażenie, że jego jest tak strasznie dużo, że wyczyszczenie tego pędzla jest bardzo trudne, więc mam specjalne, osobne pędzelki właśnie do malowania złotym i srebrnym. A ja powiem, że jak miałam te jadalne
jadalne, których już niestety nie ma i nie mogę powiedzieć, bo nie ma sensu, to one się lepiej czyściły. Te jadalne mam wrażenie, że one nie zawierają jakiegoś składnika, który się właśnie zostawia taki nalot. Tak, dokładnie. Te jadalne barwniki czyszczą się zdecydowanie bardziej. Dlatego mówię, ten Clary Bowman, który nie jest barwnikiem jadalnym, no to jest nie do czyszczenia po prostu. A natomiast te takie jadalne barwniki jak najbardziej, one całkiem dobrze się czyszczą, ale mimo wszystko dla świętego spokoju używam konkretnych pędzelków do złotego i srebrnego koloru. Pierwszy barwnik, który Wam pokażę, to barwnik Cake Lace by Clary Bowman. Rozpuszczam go za pomocą niewielkiej ilości spirytusu. Barwnik bardzo ładnie pokrywa masę cukrową, tworzy w miarę jednolitą warstwę i kryje niemal w 100% po jednym przeciągnięciu pędzlem. Drugi barwnik to barwnik firmy Saracino, odcień Gold. Barwnik również rozpuszczam za pomocą spirytusu. Konsystencja jest nieco inna niż w przypadku Clary Bowman. Maluje się nieco gorzej, powierzchnia nie jest taka jednolita, widać pociągnięcia pędzlem. Druga warstwa ściąga pierwszą i trzeba ją nakładać bardzo, bardzo delikatnie. Drugą warstwę można nakładać od razu, tak jak robię to ja, czyli po nałożeniu pierwszej nie czekam aż wyschnie, tylko nakładam od razu drugą, bądź też poczekać aż pierwsza warstwa wyschnie i wtedy na taki wyschnięty barwnik nałożyć drugą warstwę farbki. Trzeci barwnik to gotowa farbka Rainbow Dust Dark Gold. Tego barwnika nie rozpuszczamy w spirytusie, on jest już gotowy do użycia po otwarciu. Maluje się porównywalnie do poprzedniego barwnika Saracino. Powierzchnia nie jest jednolita, widać pociągnięcia pędzlem, drugą warstwę trzeba nakładać bardzo, bardzo delikatnie. Czwarty barwnik to tak zwany no name, bardzo tani. Nie ma niestety na opakowaniu żadnej informacji o producencie ani składzie. Barwnik rozprowadzam w spirytusie. Tutaj spirytusu daję naprawdę niewiele, bo znam już ten barwnik i wiem, że wymaga on bardzo niewielkiej ilości płynu. Barwnik nie kryje. Przypomina mi bardziej brokat. Mam wrażenie, że nie zareagował w ogóle ze spirytusem, nie rozpuścił się i na masie tworzą się bardzo brzydkie pociągnięcia. Nie wszędzie ten barwnik zostaje. Generalnie efekt jest bardzo, bardzo słaby. Dodatkowo, niejako poza programem, pokażę Wam też barwnik Saracino w kolorze miedzianym, brown. Ten barwnik maluje naprawdę bardzo przyzwoicie. Wystarczy w zasadzie jedna warstwa tego barwnika, ładnie kryje i naprawdę ten odcień jest bardzo fajny, tyle że bardziej miedziany niż złoty. Teraz możesz porównać wyschnięte barwniki. Pierwszy, Clary Bowman, kryje najładniej, niestety zdjęcie nie oddaje tego, jak ładny jest to kolor. Drugi barwnik, Gold Saracino, kryje już zdecydowanie słabiej, ale nie najgorzej. Tutaj koniecznie są potrzebne dwie warstwy. Trzeci barwnik to gotowa farbka. Kryje ładnie, ale ciężko uzyskać gładką powierzchnię. Czwarty barwnik, No Name, to najgorsza opcja. Nie kryje i ma okropny kolor. Piąty nadprogramowy barwnik Saracino Brown kryje bardzo ładnie już za pierwszym razem. Chciałam Wam pokazać oba barwniki Saracino, bo jak można zauważyć, nawet kupując barwniki tej samej firmy, ale w różnych odcieniach, można trafić na produkt kiepski, tak jak kolor Gold, i całkiem przyzwoity, tak jak kolor Brown. Mamy nadzieję, że ten odcinek ułatwi Wam pracę ze złotymi barwnikami. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące właśnie złotych barwników, o których właśnie dzisiaj nie powiedziałyśmy, to piszcie, z chęcią odpowiemy. No to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!